let me introduce myself again on YouTube because something halted and we didn't go live right away. My name is Isabella and welcome to my kitchen. And today is Wednesday and we are going to make a soup and brioche with rhubarb. Także moi drodzy, dzisiaj zrobimy przy środzie, zrobimy zupę jarzynową, minestronę zieloną oraz bułki drożdżowe z rabarbarem. So the green minestrone is going to be vegetarian, and we are going to start. So while that is cooking, we're going to continue with our brioche. Today I put those 2 Thermomixes here on the counter, so maybe it's better. Yes, you have some stuff in the back spread out, but I will pick that up in the meantime because we are using most of it. No, all of it. Yes, we are using all of it. Także używamy wszystkiego, co mamy z tyłu. Patrzę, że troszeczkę bałagan się zrobił, no ale to nic. Wiesia, witam Cię kochanie z Polski. Bardzo Cię również pozdrawiam. So welcome, and we have Ula and we have Monica. Nice to see you on Instagram as well. So, okay, let's continue. So we are going to make a green minestrone, and the recipe is in Polish, and I tried looking it up in English. I didn't find it in English, but that's never a problem if we need to translate because we have Google Translate. Moi drodzy, dla tych, którzy mówicie w języku polskim, to zielona zupa minestrone. Dla Was tłumaczenie nie będzie problemem, aczkolwiek dla tych, którzy nie znają polskiego, czy też jeżeli chcemy skorzystać z przepisów w innym języku, jak najbardziej możemy używać Google Translate. Także zaczynamy. We're gonna start the cooking. So, what do we start off with? We start with a clean and dry mixing bowl. Od czego zaczynamy? Zaczynamy od czystego i suchego naczynia miksującego. We add 50 grams of Parmesan and 5 grams, 4 pieces of basil, and we add parsley leaves as well. So 50 grams of Parmesan. Here is our basil and parsley leaves. Także parmesan dodany, nasza pietruszka i bazylia. And now we close this up. Wait, did I skip something? Because I know there was garlic. Okay, I guess the garlic comes later. Okay. Wydawało mi się, że tutaj był już czosnek, ale najwyraźniej będzie on później. 10 seconds, speed 6. 10 sekund. What we don't need. Okay. Now, actually, yes, we do need that little bowl. Potrzebujemy jednak tej jednej miseczki. We need to transfer the mixture of Parmesan and our herbs. Także jednak potrzebujemy tej miseczki, dlatego że potrzebujemy przełożyć nasz parmezan i z naszymi ziołami. So witam. Hi Bogusia, hi Ella. So nice to see you. So I'm transferring this to the bowl. But look at this, just a few seconds and everything is grated and chopped. All together, the aromas are infusing the kitchen already. And the dogs went for a quick run, I guess. Także już aromaty właśnie, które ze zmiksowania naszego parmezanu z naszymi ziołami unoszą się w powietrzu w kuchni. Świetny dodatek nie tylko do naszej dzisiejszej zupy, może to być świetny dodatek do posypania na przykład sałatki, żeby mieć ziołowy parmezan. So this is not only a great addition to our soup today, but also maybe you want to talk salads, just a few seconds with herbs, and we're good to go. Parmesan and herbs, right? Okay, so now we add, so that's where we continue. So now we add 100 grams of onions, 100 gram cebuli, and 1 clove of garlic. I'm adding a little bit more. Hi Grace, nice to see you. Okay, as the usual. And we add a little bit of olive oil, or in this case we're going to use avocado oil. Także dodajemy 20 gram oliwy lub w tej sytuacji daję olej z awokado. Możemy oczywiście też dodać wody, jeżeli chcemy uniknąć oleju. Zamykamy i 8 sekund
So we close this up, 8 seconds, speed 4. 8 sekund, obroty 4 obroty. Ok, odstawiamy tutaj do tyłu i zobaczymy, co będziemy mieli już za sekundę. Let's see what we have in just a second. Hi Dorota, hi Ella, hello, hello, so nice of you to be here. And yes, greetings, pozdrowienia Elu. So this is what we have in just a few seconds, and of course, we are not going to cry unless I am going to inhale this. Także nie będziemy płakać, chyba że oczywiście zrobię wdech, jak mi się to zdarzyło wielokrotnie, kiedy chciałam wam coś pokazać. So I cried plenty of times, but the reason would be because I would just simply inhale inhale what we have in here. Okay, so we close this up, 3 minutes and 120 degrees Celsius. 3 minuty, 120 stopni Celsjusza. So we're gonna have 3 minutes for this. And I don't know why I used the, okay, I was supposed to use one special liquid. Okay, so welcome to everybody who's joining. Witam wszystkich, którzy właśnie dołączają. So what are we making today? We're making a green minestrone soups, and we are going to make brioche buns with rhubarb. Także dla tych, którzy dopiero dołączają, co dzisiaj robimy? Dzisiaj robimy zieloną zupę minestrone, także zieloną jarzynówkę robimy i później zaraz zagniecimy ciasto na nasze bułeczki rabarbarowe z ricottą. So we did prepare the ricotta cheese yesterday on our live, or we started that, and it actually is looking pretty good to use in our brioche buns. Witam Cię, Krysiu, bardzo miło, że jesteś. So we have another Krystyna joining us. So it's very nice of all of you to join. Just give likes, give hearts and share with the world. Witam tych właśnie, którzy dopiero dołączają, a więc lajki, serduszka i powielamy w świat, aby było nas więcej, aby więcej osób mogło do nas dołączyć. Oczywiście psy dołączają, udają, że jeszcze nie jadły. The dogs are pretending they haven't eaten today, but that's okay, we'll get there. Okay, so we're already having the aromas. Ooh, smells really nice. And yes, I need to not inhale. So if we need to turn the aromas out away from us, what we do is we twist our measuring cup, and we do have a little spout there, and that's, see that, like this, okay? So you see the spout, like that. So that is actually the direction where the aromas are going to be going away, or the steam or aromas. Także tam, gdzie ukierunkujemy naszą miarkę, właśnie tym dzióbkiem, to tam będzie leciała para, czy też aromaty. Także to jest taka wskazówka właśnie, co możemy zrobić z miarką i właściwie dlaczego tam jest dzióbek. So this is just a little tip of why there is a spout and what is the use for the spout, okay? So just another few more seconds and we are going to continue. So thank you for joining. I see we have more joining on Instagram, and hello on YouTube. So please say hi for those of you who haven't said hi yet. Tell me where you're from or what was for dinner today. Także dla tych, którzy dopiero dołączają, napiszcie, co dzisiaj gotujecie, co gotowaliście, albo co jest na pokacie, albo skąd dołączacie, jeżeli się nie znamy. So just a few more seconds, 11 seconds. Let me rinse the spatula. Włóczę w międzyczasie jedną opyskę, bo zapomniałam, że jedna będzie szła do ciasta. That it goes with the brioche. Okay, so now we add, well, let's see what we have first. Awesome. Okay, także mamy podduszoną cebulkę. So we have our onions and garlic sautéed with a little remainder of the Parmesan cheese and the herbs. Także troszeczkę mieliśmy resztek naszego parmezanu i naszych ziół i z tym nam się poddusiła cebulka i czosnek. Teraz wlewamy 750 gram wody, so we add 750 grams of water or stock. I have a little bit less than that of stock. Także dodajemy albo 750 gram wody, albo rosołku. Ja mam troszeczkę mniej rosołku niż trzeba, więc dolewam wody.
to even it out, to top it at 750. And then if we are using just water, then we add either our bouillon concentrate or maybe our vegetable mix. Where is it? Where is it? Yep. Okay. Universal seasoning. Także jeżeli używamy rosołku, to pozostajemy przy rosołku. Ja dolałam troszeczkę wody według przepisu i jeżeli używamy samej wody, to dajemy albo kostkę bulion, tak, kostkę bulionową, albo ja tutaj dosypię troszeczkę przyprawy uniwersalnej, żeby uzupełnić smak. So I just want to make sure that the flavors are going to be stronger rather than lighter. Oh, salt and pepper. I forgot the salt and pepper. Sól i pieprz. Salt. Okay, the usual, of course, and the pepper in extra amounts, and my king size salt and pepper shakers. Także sól i pieprz, oczywiście w king size większej ilości niż ustawa przewiduje. So now we put our simmering basket in. Wkładamy nasz koszyczek i tam do koszyczka wkładamy 250 gram pokrojonych w kostkę ziemniaków. So we insert our simmering basket and we make sure that we add about 250 grams of cubed potatoes, and we just insert that in. And Jeanette, actually, let's start moving to the next Thermomix because then it's going to be heavier. So I'm taking my measuring cup out. Wyciągam naszą miareczkę i włączymy drugi Thermomix, dlatego że będziemy się przenosić na drugi Thermomix, bo tam będziemy gotować. So this is where it's going to be easier like this. Więc lżej jest przełożyć nam mi na drugi Thermomix właśnie, zanim jeszcze dokończymy, tak? Więc następnym krokiem jest wstawienie przystawki Varomy. So now we put our Varoma tray with 200 grams of string beans, więc 200 gram fasolki szparagowej wsypujemy do naszej Varomy i zamykamy. We close this up and we turn it on for 13 minutes i włączamy na 13 minut. Także w tym czasie, kiedy nam się będą ziemniaki i fasolka parować, to przygotujemy nasze bułki drożdżowe. So in the meantime, while our soup is cooking, our potatoes are being steamed, and our string beans are being steamed as well, we're going to continue with our brioche buns, okay? Także przechodzimy do naszych bułeczek drożdżowych. So we click on home, top left corner, and then the 3 lines at the top left corner. The recipe is also in Polish. Ten przepis jest również w języku polskim, because like brioche buns is something we do. Brioche cakes is something that we do a lot. Także oczywiście drożdżówki są czymś, co w Polsce bardzo często robimy. Wielu z nas, ja na przykład też miałam problem ze wyrobieniem ciasta drożdżowego. Teraz mam Thermomix i problemu nie mam. I used to have a big issue. Brioche is a Polish thing, a real Polish thing. And I always had an issue having my yeast rise or proof, my doughs to proof, and I don't have that problem anymore, thanks to Thermomix, because it just keeps the perfect temperature. So yes, we are restarting a recipe. So we add 50 grams of flour. Wrzucamy 50 gram mąki pszennej. These containers are closed for a reason, because you know how I like to spill things. Także pojemniki mam pozamykane dokładnie, no dlatego, że jak mnie znacie, to zawsze lubię coś rozsypać, tak? Okay, that's what I'm not going to do it this time. We had issues yesterday. 50 grams of sugar, 50 gram cukru. What are we making? We're making the crumbs. Także co robimy? Robimy kruszonkę. So I'm adding some brown sugar, 50 gram, może nie brązowego, tylko trzcinowego, tak? Brązowego cukru. So it's not brown sugar, but it's sugar in the raw. Okay? So 50 grams of that. And now we add 40 grams of butter, preferably cold.
this has been just sitting on the counter for a few minutes. Także 40 gram zimnego, najlepiej będzie zimne masło. To akurat tylko pokrojonego na kawałki, cut into pieces. This hasn't been sitting on the counter for too long, so I know it's good and we're almost there. Okay. Okay. Hello. Okay. Yes, no, maybe. Okay. Prawie. Nie chce się odkleić. Okay. We're good now. And now we close our Thermomix up. Także zamykamy nasze naczynie miksujące z przykrywką. And 15 seconds speed forward. And let me grab a bowl in the meantime because I think I'm short of it. Za mało do naszej tuszonki, ale już już jest co przyłożyć. Hi Magda, so nice to see you. Okay, so we don't need to make the crumble with our hands. Nie potrzebujemy kruszonki robić gnieść naszymi rękoma. Proszę bardzo, wysypujemy do miseczki. Transfer it to our bowl. We can put it into the refrigerator, but we will do that in a second. So now, what do we do next? Także co robimy teraz? 250 gram rabarbaru, 250 grams of rhubarb, teeny bitty more. Okay, close this up. 4 seconds speed, 4.5. Okay, 4 sekundy. Obroty 4,5. Oh, it's not chopped. Okay. Okay, let's do it again. Jeszcze raz zrobimy. Nie poczekał na ciebie. Okay, we should be good now. Teraz powinno być dobrze. Kawałki chyba za dużo pokroiłam. My pieces were a teeny weeny too large. There it is. Także o, proszę bardzo. Przekładamy do koszyczka i do odsączenia. Także zgarniam na dno naczynia miksującego, kopystką oczywiście, przełożę do koszyczka i niech on nam się teraz odsączy. So let the juices drain into our bowl. But let me finish off transferring to our simmering basket. So as you can see, the simmering basket has multiple uses. Tak jak widzicie, nasz koszyczek jest wielofunkcyjny, ma bardzo dużo funkcji, tak? Także czy odsączenie, czy odparowywanie, jeżeli coś gotujemy, w zależności co robimy, czy też ziemniaki możemy w tym ugotować, czyli gotowanie na wielu poziomach. So we can strain things through our simmering basket, we can steam things in the simmering basket, we can cook things in the simmering basket. So we can use it to put on top of our mixing bowl if we want to vapors to come out, if we're reducing something. Okay, so this is almost good. Yep. Dobrze, także tu mamy, odkładamy i teraz let this in here. What do we do? We add 250 grams of milk. Dodajemy 250 gram mleka. Hi, Madzia. We can easily use plant-based milk. Także śmiało możemy mleka roślinnego używać. Ja używam migdałowego od wielu lat w ciastach drożdżowych. I use almond milk. I've been using almond milk forever in all different brioche cakes, and it works perfectly fine. We add 70 grams of sugar. So I'm not going to use just sugar, and I am going to use 50. So let's do 36. We have 36, and the rest I'm going to use monk fruit. Także używam zawsze mniej cukru, więc tutaj użyjemy 50, ale dodatkowo cukru monk fruit dosypujemy. Mamy tutaj 30 parę gram, także do 50 gram dosypię monk fruit, tak? And we add 30 grams of fresh yeast. 30 gram świeżych drożdży.
guess I need more counter space. Chyba mi potrzeba większego blatu w kuchni, jeżeli gotuję na 2 Thermomixach tutaj z Wami. So 30 grams of fresh yeast. Okay. 30 gram świeżych drożdży. Jak nie mamy świeżych, to 3 łyżeczki suszonych drożdży też świetnie się sprawdzą. Ale jeżeli mamy możliwość na świeże drożdże, to jak najbardziej polecam. Something smells good, coś dobrze pachnie. Zakładamy naszą pokrywkę z naczyń z miarką i włączamy na 3 minuty na 37 stopni Celsjusza. So now our Thermomix, because as I mentioned before, if you have problems proofing your dough when it's a yeast dough, Thermomix is perfect for that because we have it's preset to 37 degrees in this recipe. So even if it wasn't preset for 3 minutes, everything is been incorporating together, and our yeast will be activated. 37 Celsius is the perfect temperature to activate yeast. Także 37 stopni to jest idealna temperatura, aby nasze drożdże się uaktywniły, więc nie ma problemu, żeby nam się coś rozlało na kuchence, dlatego że Thermomix po prostu pilnuje wszystkiego. So the next step is to break 2 eggs and separate them to yolks and egg white, and we've already done that. Także następnym krokiem jest rozbić 2 jajka, rozdzielić żółtka od białek. Także w międzyczasie sobie tutaj zrobiłam to wcześniej, tak? Więc możemy sobie porozmawiać, jeżeli macie ochotę. So since I've separated that, we can talk a little bit. If you haven't seen Thermomix yet in action in your home, or not necessarily in your home, on an actual demo, specific demo, where we can show you how everything works, because here I just do 1 recipe or sometimes 2, right? Then let me know. I'll be more than happy to show it to you, whether at your house, my house, or via Zoom. Także jeżeli jeszcze nie widzieliście Thermomixu w akcji, takiej prezentacji, zamiast tylko tak jak ja Wam pokazuję, 1 przepis tu, czy tak czasami 2 przepisy i chcielibyście zobaczyć, to dajcie mi znać, jak najbardziej, bardzo chętnie Wam go pokażę. Możemy się umówić na Zoomie, możemy się osobiście umówić u Was w domu, u mnie w domu, jeżeli jesteście w okolicy, dajcie mi znać. Także czekam na wiadomości od Was i oczywiście bardzo chętnie się z Wami spotkam. We have an amazing promo now. So if you want to learn more, let me know and I will send it to you as well, because maybe you are ready to purchase. Także mamy wspaniałą promocję teraz i jeżeli chcecie wiedzieć więcej, wyślijcie mi wiadomość albo napiszcie tutaj pod live'em i bardzo chętnie Wam tą promocję wyślę, podzielę się z Wami nią. Także tutaj mamy jeszcze 30 sekund, tutaj jeszcze mamy 2,5 minutki. So we have 30 seconds, 2.5 minutes, so we're getting there. Także już nam niewiele czasu zostało, żeby kontynuować z naszymi przepisami, tak? Tutaj, tak, to będziemy dalej dodawać mąkę, więc odsunę sobie jajeczka, przyniosę troszeczkę mąki bezglutenowej. We are going to add flour in the next step, so I am going to use a little bit of gluten-free flour, just because I know that it works, okay? Także częściowo dodamy mąki bezglutenowej, dlatego że wiem, że nam przepis wyjdzie w ten sposób. Nie za dużo, tak około 100 gram. I'm going to add about 100 grams, so not too much, but a little bit to make myself feel, oh, there is a spoon in there. Okay, didn't see it. Better. Także będę się lepiej czuła. Aha, czyli łyżkę już rzuciłam. Okay, 300. Okay. Let's start over. Okay. So I will add about 500 grams total because I overdid it on the tablespoon already. So about 100. Okay. So we're good here. Także mamy tutaj tego 100. I teraz normalną mąkę dodamy. We'll use wheat flour for the remainder. Okay. So we're going to stop at 500. Także zatrzymamy się na 500, bo dodałam łyżkę, nie patrząc, że wagę miałam niewyzerowaną. I do prefer, as you know, to to cook and bake gluten-free, but brioche is difficult
not gluten-free, so I will just have a tiny little piece. Także zjem jedną bułeczkę i będę zadowolona. A że jest trochę mąki bezglutenowej, no to jestem rozgrzeszona. So I will be, I'll be okay if I have a little bit, right? Okay, so the 2 yolks, 2 żółtka teraz wrzucamy. Okay. And 80 grams of butter. 80 gram masełka, tak, nasza zupa właśnie, tu będzie nam się wyrabiało ciasto i zaraz będziemy kontynuować z naszą zupą. So our dough will be kneading and we will continue with our soup, okay? So 80 grams of butter, almost there. Prawie już mamy, tak? Okay, oops, a little bit more, perfect. Okay, great. Okay, and now we add a little bit of salt. Dodajemy odrobinę soli. Zgubiłam gdzieś sól i pieprz. O, już mam. See, I lost salt. A little bit of salt. Why do we add salt to our baked goods or sweets? It's because it incorporates the flavors much better. Hi, Wiesław, nice to see you. Więc dlaczego dodajemy soli? Dlatego, że sól powoduje, że nasze smaki się lepiej komponują w naszych, nawet jeżeli jest to coś słodkiego. So now what do we do, okay? Always remember to open the aroma away from you, okay? And now we add 250 grams of cubed zucchini. Także dodajemy teraz 250 gram zucchini pokrojonej w kostkę. Always make sure that you have some openings because now that I threw in the zucchini, some of the openings were covered and we want the steam to come out. Także pamiętajmy, że jeżeli wrzucamy coś na paromę, wkładamy, abyśmy mieli trochę otworów, aby para, która się wydostaje z naszego naczynia miksującego, miała możliwość wydostać się do góry i oczywiście równomiernie nam parować to, co mamy. So we close up again and another 8 minutes, speed 1. Also aroma temperature, także jeszcze 8 minut, temperatura, obroty 1, temperatura paroma. Także jak wspomniałam, pamiętajmy, abyśmy otwory mieli niezakryte, ze względu na to, że ta para, która nam gotuje, unosi się tak, to wielopoziomowo nam gotuje, paruje, więc będzie miała możliwość przedostania się do góry i zatrzymania się. Bo jeżeli będą otwory zakryte, to ta para nam się zatrzyma niżej i nie ugotuje się nam to, co mamy w naszej paromie. So if the openings are covered, then the vapors will not be able to go all the way up and evenly cook our food, okay? Hi Daniel, nice to see you. Okay, so now we put some butter on a bowl because this is where we're going to be transferring our dough. So that's what I was supposed to do in the meantime. Okay, let's press. W międzyczasie smarujemy tak miskę masłem, co miałam zrobić wcześniej, bo tutaj przełożymy nasze ciasto drożdżowe, aby nam fajnie urosło. So this is where we're going to transfer our dough. Okay. Okay. Zobaczcie, ciasto drożdżowe jest wyrobione. Ja gadałam, ciasto się samo wyrobiło. So the dough is done. I was talking and the Thermomix was mixing the dough. Okay. So what do we do? We have our knife. Our knives have a knob. So we turn that knob, and this is going to allow for a very easy removal of our dough. Look, I just did it and gave a couple twists, and most of the dough came out. Now I'm going to scrape it a bit, and I'll show you another trick. So there is a little bit stuck around the knives, so I'm getting rid of that, scraping that as much as I can, and then I'll show you what we do if we have some under the blades. Okay,
Ok. Także wyszło nam, mamy pokrętłem. Pokręcamy troszeczkę, ciasto nam wychodzi z naszego naczynia miksującego. Mamy, o, pokażę Wam, tyle mamy. So this is what we have left over. I'm going to close this up and go home. Więc zamykamy nasze naczynie miksujące, idziemy do domu, przesuwamy w lewo, we go to the left and we, where is it, turbo mode. We turn on turbo mode, press on the icon and give it a click of 1 second. Także przechodzimy domek, przesuwamy w lewo, idziemy na turbo, włączamy na 1 sekundę i zobaczcie, ciasto jest poza nożami, jest na ściankach. So now we can scrape this more and there is less waste. Także troszeczkę więcej możemy wyskrobać, mamy o wiele mniej teraz pozostałości, tak, niewykorzystanych pozostałości. Hi Julita, nice to see you. I see Juliet has joined. She's been thinking about Thermomix for a while from what I know. So maybe she is almost ready with this amazing promo. Julita, wiem, że się zastanawia nad Thermomixem już od jakiegoś czasu, także może się skusisz, Julitko, właśnie przy tej promocji. So let's see. Okay. Are we good? We're good. Yeah, we're done. Okay. For now, we're done. Okay. I almost dropped this. Okay. So I need to cover this with something. Ściereczką przykrywamy nasze ciasto. And what's the best place to prove our brioche dough or any dough? Jak najlepiej wyrasta, gdzie najlepiej nam wyrasta nasze ciasto drożdżowe? Jeżeli włączymy je do piekarnika i zapalimy światełko. If we put it in the oven and turn on the light. So that's exactly what I'm going to do. Put it in the oven, turn on the light, and we need about an hour. Także potrzebujemy około godziny. Włączamy nasz czas. So I turn the time on. And what do we do next? Okay, we are not going to get our, we are going to make our ricotta filling. Okay, so we're going to, instead of cleaning the mixing bowl, we're just going to grab a third mixing bowl. So an advantage of having 2 mixing bowls or more. Także plus, aby mieć więcej niż jedno naczynie miksujące, jest właśnie takie, że nie musimy od razu tego myć, bo mamy drugie naczynie. Albo używamy jedno do mięsa, drugie do ciasta, jak wolimy. Or we can use one for meat or one for sweets. Okay? So we are continuing to the ricotta filling. Więc kontynuujemy do tego kroku, gdzie przygotujemy naszą ricotę do naszych bułeczek. So we made the ricotta yesterday. Okay, so this is what it looks like. I strained it. Także tak wygląda nasza ricotta, którą wczoraj przygotowaliśmy. And I believe this is just the perfect amount. It's a little bit more. That's fine. Troszeczkę więcej mamy. Także nie ma problemu. A może nie za dużo. Maybe it is too much. I'll use some of it for something else. It's 75 grams too much, okay? So I'll put it on a sandwich with some scallions. Także jednak zabrałam, bo może troszeczkę za dużo, tak? Zrobimy z tego ze szczypiorkiem. Twarożek ze szczypiorkiem. Okay, so we need 1 egg, 1 whole egg. Okay. And 30 grams of sugar. 30 gram cukru. I am going to use about 10 and then 10 of monk fruit, także 10 cukru, 10 z monk fruit. Zawsze to troszeczkę mniej cukru. Okay. And we add 1 teaspoon of vanilla sugar. Łyżeczkę cukru waniliowego, to tak mniej więcej wsypiemy, so we're just going to eyeball it. The usual. And
We forgot about flour, potato starch. Zapomniałam, moi drodzy, o skrobi ziemniaczanej i tu potrzebujemy tylko jedną łyżeczkę. We only add 1 teaspoon of that, okay? And we close this up. And 20 seconds speed 4.5. 20 sekund obroty 4,5. I zaraz nasz twarożek będzie gotowy. Bułeczki złożę. Okay, tutaj nam się skończyło. So we're done with the soup. We'll continue with that. And in the meantime, let's just have our ricotta finish. Okay. So I'm going to assemble the brioche buns later and post a picture for you. Także później zobaczcie, jaką mamy piękną kremową ricotę w bardzo szybkim tempie. Oczywiście później Wam pokażę, jak wyglądają nasze bułeczki. So I'm going to continue with this later and show you what they look like. I'll post a picture. So now what do we do? Okay. Open our varoma. Okay. Let me move the Thermomix a teeny closer. Okay. Przesuwamy because I want to use the varoma lid as our tray, so the drippings from the steamed vegetables will be caught by the lid. Także moi drodzy, jak otwieramy do góry dnem naszą przykrywkę i stawiamy na to naszą waromę i wtedy to, co będzie skapywało, te wszystkie soki, to oczywiście wszystko będzie się zatrzymywało na naszej przykrywce. Więc otwieramy, open it up and remove our simmering basket. And we have a hook right here, okay? See this hook? This hook, there's an opening in our simmering basket and we use this hook to lift our simmering basket, okay? Or we can, okay, so we can put our simmering basket like this with our spatula on top of our handle. So whatever needs to drip, it drips into our mixing bowl. Także w ten sposób możemy też postawić naszą kopystkę, aby oprzeć ją na naszej rączce, aby skapywało nam do naszego naczynia miksującego soki, które się, skapywały soki tak z tego, co mamy. Także soki mamy tak, postawimy teraz, przestawimy nasze ziemniaczki i będziemy kontynuować nasz przepis. So they're perfectly steamed. Także nasze ziemniaczki są świetnie uparowane. I teraz dodajemy do środka nasze ugotowane warzywa. So now we add our steamed vegetables to our mixing bowl, to our soup. Okay. So you can see it better, tak żebyście zobaczyli. Więc wkładamy przesypujemy nasze warzywa. And we mix this up. Okay. Add our potatoes as well. Okay. Dodajemy również nasze ziemniaki. And the soup is ready to be served and topped with our Parmesan cheese. But before we do that, let me have a taste. Spróbujemy naszą zupę. Zanim będzie podawana. So delicious and so refreshing, so springy. So it's going to be so much better, tastier with the Parmesan and the herbs. Także moi drodzy, już zupa jest fantastyczna, odświeżająca, wiosenna, zielona, a będzie jeszcze lepsza w momencie, kiedy dodamy nasz parmezan i nasze zioła prosto z ogrodu. Thank you very much for watching. I will post pictures for you of the brioche buns with rhubarb when they're done, and I will see you soon. Thanks for joining.
Także moi drodzy, dziękuję. Wystawię Wam zdjęcia oczywiście naszych bułeczek z rabarbarem i bardzo dziękuję, że byliście i do następnego razu. Miłego popołudnia. Pa, pa.